Witam Was serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam Sony Ericssona Z200. Telefon naprawdę wygląda troszkę zabawnie. Wygląda jak zwykła zabawka telefoniczna dla dzieci. Jest to bardzo prosty telefon. Nie posiada w ogóle aparatu. Na tylnej ściance widzimy tylko markę naszego telefonu. Na bocznej ściance widzimy tutaj klawisze ściszania, pogłaszania. Na przodzie znajduje się nasz wyświetlacz. Klapki, jest to wyświetlacz, który służy do wyświetlenia naszej godziny. Później sprawdzimy dokładnie, co już tam wyświetla. Zobaczymy sobie pod baterią, jak to wszystko wygląda. Tu mamy oryginalną baterię, jest to bateria BST30, posiada tylko 670 mAh. Taka bateria dość sporo wytrzymała w tym telefonie. Widać, że została wyprodukowana w Chinach i ma nawet rok produkcji 2003 rok. Ta bateria już ma 17 lat. Ale jeszcze można uruchomić ten telefon i mogę go sprawdzić dzięki niej. Tu widzimy model telefonu Z200 Sony Ericsson Made in Taiwan. Telefon został produkowany w Tajwanie. Oraz jeszcze widzimy datę produkcji tego telefonu. Jest to 2004 rok. Teraz sobie złożymy z powrotem i uruchomimy telefon. Sprawdzimy sobie jego funkcje. Telefon uruchamiamy klawiszem tutaj, w tym miejscu. Telefonik widać ma drobną wadę na wyświetlaczu. Tu wyszło mu jakieś takie piksele spalone. Ale to nie będzie przeszkadzało w sprawdzeniu go. Telefon ma bardzo podobne menu jak inne Soniaki. Jak widzimy, posiada tutaj ustawienia językowe wyświetlacza, ustawienia innych funkcji w telefonie. Możemy usunąć wszystkie pliki, zrobić twardy reset tego telefonu. Tu mamy nasze kontakty. Następnie tutaj mamy różnego typu usługi, akurat w tym przypadku Orange. I tu mamy pliki naszego telefonu. Jakieś tam zdjęcia, najprostsze dźwięki. Wejdziemy sobie w dźwięki i sprawdzimy. Tak, sprawdzimy sobie teraz dźwięki. Zobaczymy, jak telefon głośno gra. Jak słyszeliśmy, telefon nie posiada MP3, tylko monofonię. O, widzimy teraz wszystko. Tu posiadamy na przednim wyświetlaczu baterię, stan baterii, godziny tego telefonu. Tutaj klawiszem jeszcze. O, i teraz możemy sobie zmienić na jeszcze inną godzinę. Tu klawiszem bocznym. Tak to wygląda. Aha, tu mamy jeszcze zasięg. Tu w organizatorze widzimy jeszcze
kalkulator, alarmy, stoper, kalkulator, podstawowe funkcje, kalendarz u samej góry. Oczywiście z telefonu możemy skorzystać z internetu, ale to jest w tym momencie niemożliwe, bo ten telefon obsługuje internet, ten co pierwszy wychodził, tylko z przeglądarki swojej. Raczej dogranie nowej Opery czy innej przeglądarki wiąże się z cudem. Ciężko, żeby nam się cokolwiek udało. Przejdziemy teraz sobie do kodu serwisowego, sprawdzimy, czy wszystkie funkcje w tym telefonie działają. Prawo gwiazdka, lewo gwiazdka, lewo gwiazdka. Udało się, myślałem, że się nie uda. Czyli ten telefon też obsługuje ten kod. U samej góry widzimy naszą wersję softu tego telefonu. Tu możemy ściągnąć SIM-lock. I tu sprawdzamy wszystkie opcje w tym telefonie. Oczywiście możemy to zrobić nawet gdy nie mamy karty SIM w telefonie. Sprawdzamy sobie nasz wyświetlacz, kolory jego, podświetlenie wyświetlacza, klawiaturę całą. Następnie mikrofon, głośnik, wibrator i ile zostało przeprowadzonych z niego rozmów. Jak widzimy 7 godzin 16 minut. W podsumowaniu powiem, że telefon jak dla mnie bardzo niskiej jakości. Jeśli chodzi o wygląd, też bardzo brzydki. Chyba że komuś się taki telefon podoba i chciałby użytkować. Jeśli chodzi o jego wady, to wad jest sporo, bo nasza taśma jest słabej jakości, długo nie wytrzymuje. Miałem kilka modeli, kilka telefonów tego modelu z Sony Ericssona i w większości praktycznie ta taśma nie działała, albo wyskakiwały takie właśnie na wyświetlaczu spalone piksele. Także raczej tego telefonu Wam nie polecam, chyba że kolekcjonujecie Sony Ericssony bądź inne telefony, to na pewno taki telefon fajnie się sprawdzi w kolekcji. To już wszystko w tym materiale. Dzięki za oglądanie. Zapraszam Was również na inne telefony z udziałem Sony Ericsson, Nokia z mojej kolekcji. Jeśli chcielibyście więcej informacji odnośnie tego telefonu, to jest pod spodem, pod filmem znajdziecie te informacje. Cześć.